Krakowskie aleje są z reguły wyjątkowo zatłoczone. Hałas, korki, poddenerwowanie kierowcy. A przecież tuż obok znajduje się pewna instytucja, w której króluje cisza i spokój. Przekraczając jej progi, przenosimy się w zupełnie inną rzeczywistość. Biblioteka Jagiellońska w swych przepastnych magazynach kryje prawdziwe perły. To właśnie tutaj znajdują się praktycznie wszystkie książki wydane w Polsce, a jeśli tylko znamy łacinę i palografię, możemy zasiąść nad średniowiecznymi rękopisami. Z którego okresu pochodzi najstarszy rękopis znajdujący się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej? Jakie jest znaczenie kodeksu Baltazara Bechema? To tylko część z pytań, które chciałbym dzisiaj zadać naszemu ekspertowi. Dr Elżbieta Knapek, kierownik sekcji rękopisów oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, autorka monografii pod tytułem Akta Oficjalatu i Wikariatu Generalnego Krakowskiego do połowy XVI wieku, wydanej przez Polską Akademię Umiejętności. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należą dzieje oficjalatu krakowskiego, kodykologia i sfragistyka. Uczestniczka licznych grantów i projektów naukowych, w tym Corpus Academicum Krakowiense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364-1780. Słownik biograficzny polskich mendykantów w średniowieczu, tom pierwszy, Dominikanie. Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego. Biblioteka Jagiellońska słynie z wyjątkowego zasobu rękopisów. Jaki jest najstarszy rękopis znajdujący się w zbiorach uniwersyteckich? Najstarszym rękopisem jest papirus, tak zwany papirus Sękowskiego z końca pierwszego wieku naszej ery. Jest to papirus, na którym zapisana została Księga Zmarłych. No i to jest jakimś takim najstarszym zabytkiem w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. A skoro jesteśmy w murach Biblioteki Jagiellońskiej, jakie źródła do dziejów uniwersytetu znajdują się w Państwa posiadaniu? W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się seria metryk uniwersyteckich, to jest ksiąg wpisów studentów Uniwersytetu Krakowskiego. Ponadto są to księgi promocji, a także duży zbiór ksiąg ze zbiorów profesorów uniwersyteckich, które stanowiły ich biblioteki prywatne, a później przekazywali je do Biblioteki Uniwersyteckiej w Darze. A jakie jest znaczenie właśnie tych ksiąg promocji, jeśli chodzi o te materiały, które znajdują się w Państwa zbiorach? Księgi promocji to są księgi, w których wpisywano imiona i miejsce pochodzenia wypromowanych studentów, to jest tych, którzy otrzymali stopnie uniwersyteckie, zaczynając od stopni magistra, poprzez kolejne stopnie doktorów poszczególnych dyscyplin, które były wykładane w Uniwersytecie Jagiellońskim. Część jest ładnie iluminowana zresztą, prawda? Zdarza się, że jakby pierwsza karta, na której otwierają się w danym roku wpisy, są tak bogato iluminowane. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się pewien wyjątkowy rękopis, który jest bardzo często reprodukowany. Jakie jest znaczenie kodeksu Baltazara Bechema? No, ten rękopis jest tak słynny ze względu na to, że jest bogato iluminowany, ale te iluminacje są takiej wysokiej klasy artystycznej. Dodatkowo artysta, który je skomponował, stworzył, troszeczkę bawił się swoją pracą i te ilustracje są takie bardzo dowcipne. I to też jest taki wysoki atut tego kodeksu i tych ilustracji. Tam w tych ilustracjach profesor Streicher bodajże odczytał pewien kod, jeśli chodzi o te żarty, jeśli chodzi o obecność niektórych zwierząt, prawda?
Tak, tam często pojawiają się zwierzątka, koguciki, pieski i tak dalej. I no to jest taki jakby aktualny żart na tamte czasy. Współczesne osoby bardzo dokładnie rozumiały jakby styl tych żartów i aluzje, które artysta przez te zwierzątka i te sceny rodzajowe, które zostały przedstawione na tych ilustracjach, wyraził. Skoro wspomniała Pani o tych pewnych ciekawych kodach ukrytych w kodeksie Behema, jest tam pewnego rodzaju interesująca miniatura, jeśli chodzi o warsztat szewca. Na czym ona polega? W warsztacie szewca w zasadzie przedstawiona jest szewcowa, która jest przedstawiona w centralnej postaci, bardzo tak wykwintnie ubrana, a obok niej na podłodze bawi się nagie dziecko, a na dodatek przedstawiony jest jeszcze w tle kogut, który jest interpretowany jako to zwierzę, które swoim pianiem ma zdradzać, że właśnie główna bohaterka przedstawienia zdradza swojego męża i nie zajmuje się właściwie swoją rodziną, no bo obok niej jest dziecko, które jest niezaopiekowane. No, mąż w tle i jeszcze błazen u stóp kobiety, tak. więc bardzo interesujące przedstawienie. Tak, to taki rodzaj żartu, przedstawienie jednego z cechów, jednego z rzemiosł właśnie w taki zabawny sposób. Nie wprost przedstawienie rzemieślnika przy pracy, tylko właśnie w takiej sytuacji domowej. Przywykliśmy patrzeć na zbiory Biblioteki Jagiellońskiej przez pryzmat rękopisów spisanych, bądź to na pergaminie lub papierze. Czy w Państwa zbiorach znajdują się prace powstałe na innych materiałach? Tak, zdarzają się. Nie są to częste przypadki, ale są takie rękopisy, które zostały przygotowane na innych materiałach niż papier czy pergamin. Takim ciekawym obiektem jest tabliczka Maciejowskiego, która jest oprawą dla notatki zawierającej fragmenty psalmów w języku łacińskim i ich tłumaczenie na język japoński zapisane w kanbun, to jest ideogramami chińskimi, i zapisu tego dokonali pierwsi neofici japońscy, którzy odwiedzili papieża Grzegorza XIII i spotkali się również z Bernardem Maciejowskim, który wówczas studiował w Rzymie. On taki zapis od nich uzyskał i później oprawił to w tabliczkę srebrną za szkłem i na tej tabliczce właśnie kazał wygrawerować informacje o tym, jak pozyskał ten rękopis i również zawarł w tym dedykację dla Uniwersytetu Krakowskiego. Innymi takimi rękopisami ciekawymi są rękopisy na liściach palmowych w językach tamilskim czy singaleskim. Ciekawym artefaktem jest wachlarz Michaliny Janoszanki, na którym zbierała autografy znanych osób, które ją odwiedzały, między innymi Kasprowicza, Antoniego Madejskiego i wielu innych znanych w tym czasie osób ze środowiska takiego krakowsko-zakopiańskiego. Czyli jednym słowem, zasób Biblioteki Jagiellońskiej ma bezcenne materiały, jeśli chodzi o średniowiecze czy epokę nowożytną, ale także bardzo ciekawe rękopisy odnoszące się do epok późniejszych. Jakie było znaczenie Złotego Albumu Pawlikowskich? Złoty Album Pawlikowskich jest ważny i interesujący ze względu na to, że jakby gromadzi w sobie bardzo cenne pamiątki, które rodzina Pawlikowskich
przez wiele lat zebrała w swoim archiwum rodzinnym i później jakby jeden z jej przedstawicieli wszystkie je ułożył, wybierając właśnie te najcenniejsze. I znalazły się w nim autografy wielu znanych osób i to są autografy albo w formie wiersza, albo w formie listu, albo w formie jakiegoś innego tekstu zapisano ręką własną danej osoby, poety, artysty, ale też tam znalazły się szkice, ilustracje, akwarele. No i to są prace na przykład Artura Grudgera, Wojciecha Kossaka, Stanisława Wysmiańskiego. Jest tam fragment rękopisu z Króla Ducha Juliusza Słowackiego. Jest wiersz Marii Konopnickiej. Więc to są jakby wszystko pamiątki po bardzo sławnych i bardzo znanych, czy też rozpoznawalnych Polakach. I jeszcze chciałem zapytać o pewnego rodzaju kuriozum znajdujące się w Państwa zbiorach. Czym była, czy bądź czym jest szuflada Kraszewskiego? No to jest taka bardzo ciekawa pamiątka, dlatego że szuflada w zasadzie stanowi zawartość ostatniej szuflady Ignacego Józefa Kraszewskiego i wśród tych pamiątek wyjętych z tej szuflady znalazły się ołówki, którymi on się posługiwał, są jego wizytówki, jest waga, taka ręczna, którą ważył listy. Bardzo dużo pisał, ale nie chciał płacić zbyt dużo za znaczki, więc każdy list przed wysłaniem, przed ukończeniem ważył, żeby jakby wiedzieć, jaką kwotę zapłaci za znaczek. Są wiszery, tego typu takie rzeczy, które w zasadzie każdy z nas też może posiadać w swojej szufladzie, a w jego przypadku akurat ta zawartość się zachowała i można ją do można dzisiaj ją oglądać w w Bibliotece państwa zbiorach. Jagiellońskiej. Tak. O tym, że w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajdują się jedne z najcenniejszych kolekcji rękopisów w Polsce, wiadomo było nie od dziś. Od lat podręczniki do historii ilustruje się wspaniałymi miniaturami pochodzącymi z jednego z rękopisów znajdujących się właśnie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Jest nim Kodeks Baltazara Bechema. W Bibliotece Jagiellońskiej znajdują się unikatowe pergaminy, ale także rękopisy spisane na wręcz niespotykanych materiałach. Miejsce to stanowi prawdziwą Mekkę dla badaczy zajmujących się historią sztuki, a listę dziedzin nauki można by mnożyć niemal w nieskończoność.